To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak rozwijamy inżynierów w Allegro oraz o społeczności Allegro Tech. Czym jest turystyka międzyzespołowa, co wyróżnia proces Code Review i czy w naszej firmie można prowadzić szkolenia z origami. Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Allegro Tech Podcast. Dzisiaj strasznie fajny temat, a mianowicie społeczność Allegro Tech i to, jak rozwijamy inżynierów w naszej firmie, jakie inżynierowie też mają możliwości rozwoju. A są ze mną dzisiaj Michał Kosmulski. Cześć Michał. Cześć. I Marcin Turek. Cześć Marcin. Cześć Kuba. Panowie, zanim przejdziemy do konkretu, to najpierw chciałem Was prosić standardowo wszystkich gości o to proszę o parę słów o Was. Może Marcin, zacznijmy od Ciebie. Jak długo jesteś w Allegro i jaka jest Twoja historia? Ja w Allegro jestem 1,5 roku. Dołączyłem w grudniu 2021 roku. Moja historia jest taka, że jestem tutaj w roli team leadera, engineering managera, a ta rola polega tak naprawdę na sprawianiu, aby ludzie i zespoły pracowały efektywnie, czyli robię co w moich możliwościach, żeby tak właśnie się działo, żeby grupa osób pracowała jako zespół. Michał, jak to wygląda w Twoim wypadku? W moim wypadku wygląda tak, że w Allegro pracuję już 9 lat i od bardzo niedawna jestem w stanowisku Principal Software Engineer, a wcześniej byłem team leaderem, wcześniej byłem Senior Software Engineerem, a w poprzedniej firmie byłem znowu liderem, więc już po raz drugi dokonałem takiej zmiany między managementem i programowaniem. Fajnie, o tym też będziemy mówić właśnie, jakie mamy możliwości ruchów w ramach organizacji. To może od tego zacznijmy właściwie, bo jeżeli ja dobrze rozumiem, to Ty jesteś w tej chwili na turystyce. Hasło turystyka w naszych podcastach pojawiało się już chyba w sezonach, nawet zanim ja je zacząłem prowadzić. Więc może zacznijmy od tego. Czym jest turystyka i z Twojej perspektywy, jakie ona daje korzyści, dlaczego się w ogóle na nią zdecydowałeś? Turystyka polega na tym, że przez jakiś czas idziemy do innego zespołu i z tym zespołem pracujemy. Czasami po to, żeby zrobić jakiś konkretny projekt, czasami po prostu po to, żeby popracować w innym obszarze, popróbować trochę może innych technologii, trochę innej domeny. W tej chwili sam jestem na turystyce, no ale wcześniej jako team leader też korzystałem, to znaczy zarówno jako zespół przyjmowaliśmy turystów, jak i ludzie od nas szli do innych zespołów. To jest, myślę, bardzo ciekawa opcja, dlatego że po prostu pozwala porobić coś innego, zarówno pod kątem technicznym, jak i pod kątem takim organizacyjnym. Jest to też jakiś sposób na wymianę wiedzy, bo nawet jeżeli staramy się kontaktować w firmie, dzielić się jakimiś pomysłami, no to jest naturalne, że w obszarze znamy się dobrze i się tą wiedzą wymieniamy częściej, a w jakichś innych obszarach firmy jest to dużo trudniejsze. Tutaj po prostu pojawia się okazja, żeby popracować z ludźmi, z którymi być może w ogóle taka okazja by się inaczej nie pojawiła. A z Twojej perspektywy, bo też wspomniałeś o tym, że korzystałeś z turystyki jako team leader, a teraz sam jesteś turystą, czy jakby masz takie przekonanie, że naprawdę można przeskoczyć w ramach tej turystyki do zupełnie innego obszaru? W sensie, że to jest taka okazja do rozwoju zupełnie w oderwaniu od tego, co ktoś robi na co dzień, tak to nazwijmy? To była nadal turystyka w obrębie technologii. Nie wiem, czy gdybym próbował pójść na przykład do innego działu, może do HR-ów, to jakby to się skończyło. To w obrębie technologii działa to dosyć dobrze. No to wynika z tego, że jednak stosujemy w miarę podobne narzędzia, więc jest coś nowego, ale też nie jest to jakiś zupełnie inny świat. No i oczywiście ten zespół, który turystę przyjmuje, no pomaga mu szybko wejść. Więc u nas te turystyki zwykle trwały miesiąc. Chodziło o to, żeby turystyka nie skończyła się na tym, że ktoś się wdroży i w tym momencie musi wracać. Więc w ciągu tego miesiąca oczywiście można było już coś ciekawego porobić. Jeżeli to jest dobrze zorganizowane, no to zwykle kilka dni wdrożenia i można już coś robić, prawda? Oczywiście zaczyna się od prostszych projektów, później się robi coś bardziej skomplikowanego. To też oczywiście zależy od tego, jak złożona jest domena. Na przykład moja obecna turystyka jest trochę dłuższa, dlatego że pracuję nad Andamio, czyli takimi bibliotekami, których używają wszystkie zespoły. No i tutaj ta bariera wejścia jest trochę większa. Tutaj turystyka na miesiąc to by było trochę mało, żeby zdążyć coś użytecznego zrobić. Mhm. Marcin, bo Michał teraz dał taki kontekst właśnie rozwoju na zasadzie turystyki, czyli robię coś, idę gdzieś indziej, a ty we wstępie powiedziałeś, że jakby też czujesz, że twoją rolą jest rozwijanie zespołu, z którym pracujesz, więc chciałem cię teraz o to podpytać. Z twojej perspektywy, w jaki spoób my rozwijamy naszych inżynierów, naszych programistów w Allegro? Ja bym chciał jeszcze dopowiedzieć o tej turystyce, bo dla mnie to jest właśnie jedno z narzędzi takich rozwojowych, jako powiedzmy menadżera zespołu. I to jest fajne właśnie z dwóch stron. Tak jak Michał wspomniał, my idziemy na przykład na turystykę do innego zespołu i tam nie tylko możemy
popracować z kimś innym, może z osobami z innym doświadczeniem, z inną wiedzą, z innymi umiejętnościami, ale też możemy podpatrzeć, jak niektóre procesy działają w innych zespołach i potem przynieść do swojego zespołu jakieś fajne rzeczy. Ja też zachęcam inżynierów z moich zespołów, żeby dużo obserwowali. W sensie, żeby szukali takich rzeczy, które na przykład w tym zespole, do którego idą na turystykę, fajnie działają, ale też które mogliby wspomnieć, zaobserwować i potem przekazać, które tamten zespół mógłby na przykład usprawnić. Albo na przykład podzielić się jakimiś fajnymi rzeczami z naszego zespołu. Kończąc ten wątek, mam taką refleksję, ciekaw jestem też waszej opinii, bo ja też osobę z mojego zespołu wysłałem na turystykę, właściwie to ona sama sobie to ogarnęła i moje doświadczenie też było takie, że to fajnie wpływa na motywację, to znaczy, że takie oderwanie się od codziennej roboty na miesiąc, 2, chyba wydaje mi się, że nawet o jakiejś 3-miesięcznej turystyce też słyszałem, jest taką fajną metodą trochę na zresetowanie się i wrócenie do tych starych zajęć trochę z inną perspektywą. Tak, no taki efekt nowości zawsze po prostu dodaje energii. Wręcz miałem kiedyś taką sytuację, gdzie przyszedł do nas deweloper z zupełnie innego obszaru na turystykę i ostatecznie u nas został, dlatego że w swoim wyjściowym obszarze nie do końca mu pasował zestaw technologii, no nie najlepiej się odnajdował, u nas jakoś lepiej zadziałało, no i koniec końców wszyscy byli zadowoleni, czyli on zmienił obszar i można powiedzieć, że odżył. Również jego lider przestał narzekać, myśmy zyskali kolejną osobę, więc można powiedzieć, że same plusy. To jest wyjątkowa sytuacja i generalnie jest nawet taka niepisana zasada, że przyjmujący turystę nie powinien eksplicitnie namawiać do zmiany obszaru, no ale w momencie, kiedy to wyszło od samego turysty, no to trudno było się przed tym bronić. Z takich rzeczy dookoła turystyki to często też jak rozmawiam z ludźmi, którzy gdzieś byli na turystyce, to też automatycznie sprawia, że zazwyczaj trochę dłużej zostają w firmie, bo mają wrażenie, że zmieniają tak naprawdę otoczenie dosyć często, nie muszą zmieniać firmy, żeby zmieniać, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby zdobywać nowe doświadczenia, bo ta turystyka w pewien sposób to zapewnia. No dobra, to turystyka jest jednym z elementów, ale jakby nie jedynym na pewno, więc pytanie, co jeszcze z waszej perspektywy jest istotne, właśnie żeby te cele trochę, o których teraz Marcin mówiłeś, osiągnąć, czyli żeby ludzie mieli poczucie rozwoju, tego, że nie robią cały czas tego samego. Moim zdaniem poczucie rozwoju można budować z wielu perspektyw. Ja w swoich zespołach pracuję z talentami Gallupa. Trochę wyjaśniając, czym jest talent w kontekście Gallupa. Talent to taki naturalny sposób działania, myślenia, odczuwania, który może być produktywnie wykorzystany. I tutaj nie mówimy o żadnych supermocach, nie mówimy o takich talentach typu śpiewanie, rysunek czy jakiś talent do sportu. Mówimy o takich właśnie naszych naturalnych sposobach działania, myślenia i postrzegania, które możemy sprawić, że będą produktywnie czy efektywnie wykorzystane. Ja lubię pomagać ludziom zauważyć takie rzeczy, czyli na przykład mamy talent do analizy. W sensie możemy to spróbować, sprawdzić, jak to możemy w naszym zespole, w naszym otoczeniu, w naszym obszarze wykorzystać. Mamy na przykład taki talent, który sprawia, że lubimy indywidualnie podchodzić do relacji. To też można wykorzystać. Zdarza się, że prowadzę warsztaty, w swoich zespołach też robię takie spotkania, albo po prostu sobie rozmawiamy przy kawie, gdzie o takich talentach rozmawiamy. Jak różne rzeczy, różne talenty możemy wykorzystać, czy w naszym obszarze, czy dookoła. Talenty też mówią o takich indywidualnych potrzebach i motywacjach drugiej osoby. I jeśli rozmawiamy właśnie o tobie, o mnie, w takim kontekście ja mam fajne potrzeby, ja mam motywację i fajne rzeczy, które mogę robić i menadżer czy lider podchodzi do tego, że ja ci pomogę to rozwijać, to ludzie bardzo chętnie do tego podchodzą i są po prostu chętni, żeby w tym kierunku pójść. Podpytam cię teraz, Michał, bo ty wspomniałeś przy okazji prezentacji, że masz taką perspektywę, że byłeś i liderem, teraz jesteś principalem, więc o ten rozwój z tej perspektywy. Marcin trochę o roli liderskiej, a jak ty, będąc na stanowisku principala, masz takie poczucie, że możesz pomóc, albo jakby gdzie te elementy rozwoju w twojej codziennej pracy są obecne? Ta rola principala jest stosunkowo nowa i można powiedzieć, że jeszcze się rozwija, więc tak jak w tej chwili ją postrzegamy, to za rok być może będzie wyglądało inaczej. W tym momencie polega ona w dużej mierze na wspomaganiu innych zespołów, czyli że być może mamy jakiś swój bazowy zespół, z którym spędzam najwięcej czasu, ale można powiedzieć, że taka turystyka, niekoniecznie sformalizowana, jest po prostu integralną częścią tej roli. Czyli że principal jest takim trochę wolnym elektronem, który pojawia się w różnych miejscach, tam gdzie właśnie można pomóc. To może być zarówno gdzieś w obszarze, no siłą rzeczy, jeżeli się kilka lat gdzieś spędziło, no to ma się dużą wiedzę o szczegółach właśnie tej domeny, o systemach, które tam się pojawiają, no ale też można jakąś ogólną wiedzą techniczną pomóc w innych miejscach. Więc to mogą być jakieś zorganizowane działania w rodzaju zaplanowanie dla całej firmy, oczywiście też najczęściej nie w pojedynkę, bo ten aspekt pracy zespołowej u nas w Allegro jest bardzo mocno rozwinięty i to dotyczy również principali, więc to nie jest tak, że ktoś w pojedynkę podejmuje decyzję o tym, jak coś się robi w Allegro,
ale chodzi o to, żeby w wyniku dyskusji właśnie dojść do jakiegoś rozwiązania, po prostu jak ma wyglądać nasz ekosystem mikrousług, w jaki sposób podchodzimy do jakichś tam problemów, które się pojawiają w architekturze takiej już globalnej. Ale to też może być jakaś drobna pomoc po prostu konkretnemu zespołowi, który na przykład nie ma problem wydajnościowy, prawda? I potrzebuje kogoś, z kim można o tym porozmawiać i pokombinować, poszukać jakiegoś rozwiązania. Teraz jak cię słuchałem, bo ten wątek Principala, on się też przewijał w różnych naszych odcinkach, że to tak naprawdę jest taka trochę mentorska rola, w sensie dlatego Principale są bardzo doświadczonymi, z jednej strony bardzo często liderami, ale na pewno jakby specjalistami w konkretnej domenie, żeby właśnie to, co powiedziałeś, można było z kimś usiąść i po prostu albo zderzyć pomysły, albo przegadać problemy. To jest dobra analogia? Myślę, że tak, aczkolwiek nie jest to stanowisko menedżerskie, prawda? Także przechodząc do tej roli Principala musiałem zrezygnować z kierowania zespołem. Natomiast też, ponieważ dla mnie ważne jest, żeby pozostawać na bieżąco z technologią, co niestety, jeżeli się dużo czasu poświęca na management, jest trudne, więc po prostu właśnie już drugi raz przechodzę między jednym trybem a drugim, ponieważ równocześnie jest to robić ciężko, więc kilka lat byłem liderem, dużo się nauczyłem w tym aspekcie, za to wiedza techniczna trochę mi się przez ten czas osłabiła, więc teraz chcę ją odbudować, a co będzie za rok, 2 czy 5, zobaczymy, być może znowu wrócę do liderowania. My przygotowując się do nagrania tego odcinka chwilę rozmawialiśmy i taki wątek, Marcin, który ty poruszyłeś, do którego teraz chciałbym nawiązać, to jest też kwestia pewnej swobody, którą jakby my dajemy zespołom, nawet jakby pojedynczym jednostkom w kształtowaniu tego, jak pracują. Czy parę słów w tym obszarze mógłbyś dodać? Tak, chętnie. I w ogóle to, co teraz Michał wspomniał, to znaczy, że nie wiadomo, co będzie robił za ten rok, 2, 5, to fajnie mi się z tym łączy, bo nawet tak z perspektywy zespołu i tych możliwości rozwojowych wewnątrz zespołu. W Allegro słyszy się o różnych hackathonach czy wydarzeniach zewnętrznych, ale też często nie słyszymy o takich wewnętrznych, bardzo oddolnych inicjatywach. I na przykład w moich zespołach, w których pracowałem, robiliśmy takie hackathony. To znaczy organizowaliśmy sobie wyjazd, spotykaliśmy się na 2-3 dni i pracowaliśmy sobie właśnie dowolnie, troszeczkę nad czymś innym niż zazwyczaj. To była fajna taka opcja motywacyjna, rozwojowa. Robiliśmy projekty, których nie robimy na przykład na co dzień i w technologiach na przykład, w których nie pracujemy na co dzień. Z takich innych rzeczy dookoła, wewnętrznych w zespołach, mogą być różnego rodzaju dev day'e. Dev day'e, czyli takie właśnie dni, powiedzmy raz, 2 razy w miesiącu, gdzie tak naprawdę każdy może pracować nad czym ma ochotę, nad czym chce. Mogą to być rzeczy, że na przykład naprawiamy coś, możemy pisać jakieś narzędzie, które pomoże nam w codziennej pracy, a równie dobrze możemy się po prostu pouczyć jakiejś technologii, którą może za jakiś czas będziemy chcieli wdrożyć do zespołu. Także myślę, że tych możliwości takich wewnętrznych, o których się nie słyszy na zewnątrz, jest dosyć dużo. To jest znowu, tak sobie myślę, że właściwie w każdym wątku, który dotkniemy, jest ileś warstw, bo wspomniałeś teraz, Marcin, o wydarzeniach wewnętrznych. Mamy dev day'e, mamy też sporo takich mniej lub bardziej sformalizowanych albo grup, albo gildii, które nad różnymi rzeczami pracują, ale mamy też ATM, czyli Allegro Tech Meeting. I zastanawiam się, bo ty, Michał, wspomniałeś, że w Allegro jesteś długo, więc trochę tych ATM-ów przeszedłeś. Z twojej perspektywy, jaka jest wartość? Może najpierw zacznijmy od tego. Czym jest to spotkanie i jakby jaka idea mu przyświeca? O, może tak. ATM, czyli Allegro Tech Meeting, to jest po prostu taka nasza wewnętrzna konferencja. Kilka razy było też tak, że część prezentacji udostępniliśmy na zewnątrz. Części nie możemy, bo dotyczą na przykład pewnych rzeczy, które po prostu są poufne. Ale to z drugiej strony też czyni je ciekawymi, dlatego że wtedy na przykład omawiamy jakąś technologię nie na abstrakcyjnych przykładach, tylko na konkretnych zastosowaniach w Allegro, które dla osób, które przy tym pracują, są jakimś takim konkretem. No i po prostu też pokazują, że to nie jest tylko Hello World, tylko że to rzeczywiście ma praktyczne zastosowania. No jest to bardzo fajna impreza, tyle mogę powiedzieć. I w zasadzie wygląda tak jak każda inna poważna konferencja. Jest call for papers, kiedy się zbiera pomysły na prezentacje. Są takie duże prezentacje, czasami są jakieś lightning talki, takie krótsze formy. No i jest to dobra okazja, żeby o czymś ciekawym opowiedzieć, podzielić się wiedzą w firmie. Oczywiście też pokazać się, czy swój obszar. I można się w ten sposób też dowiedzieć właśnie o tym, co się dzieje w firmie. Znowu, przy naszym obecnym rozmiarze musimy podejmować jakieś celowe działania, żeby właśnie dowiedzieć się, co robi jakiś inny obszar, bo po prostu to już nie jest kilka zespołów, gdzie każdy jest w stanie wszystkie wątki śledzić. To prawda, ja tylko dodam, że w ramach tych lightning talków, na przykład na poprzednim ATM-ie, miałem w wątku, czy też w ścieżce, którą prowadziłem, bardzo dobrą prezentację na temat kawy, więc zdarzają się tam też takie luźniejsze tematy, ale myślę, że to też jest fajne. Tutaj chciałem jeszcze dodać troszeczkę, bo ATM jest czymś dużym w sensie
Te prezentacje, tak jak Michał wspomniał, są też udostępniane czasem na zewnątrz, ale dla osób, które na przykład mają pewne obawy albo nie chciałyby na takim dużym forum występować. Też w jednym z zespołów zrobiliśmy sobie takie, powiedzmy, takiego swojego mini-atema. To znaczy raz na jakiś czas zrobiliśmy sobie takie spotkanie o nazwie Tech Friday, gdzie po prostu osoby zespołu mogły sobie przećwiczyć przygotowanie jakiejś prezentacji, podzielenie się jakimś technicznym tematem, jakąś ciekawostką, czymś, co ich zainteresowało i właśnie zdobyciem troszeczkę doświadczenia w prezentacji, co później na przykład może się przerodzić w takie wystąpienie na ATM czy jakiejś innej większej konferencji. To, co teraz w takim razie chciałem zapytać, bo taki wątek właśnie mi do głowy też wpadł w trakcie twojej wypowiedzi, Marcin, to ten rozwój, on się nie dzieje tylko w takich specjalnie dedykowanych slotach, typu ATM, typu hackathon, który jest świetnym przykładem, ale też jest jakimś incydentalnym elementem. Tylko on się też dzieje w takiej normalnej, codziennej pracy, przy okazji ceremonii, przy okazji współpracy pomiędzy ludźmi. Więc to może, Michał, zapytam ciebie, gdzie twoim zdaniem są właśnie w tych elementach te wątki rozwojowe? Mi się wydaje, że to przede wszystkim jest pewna postawa, czy na przykład taki odruch, że nie wiem, znajdę ciekawy artykuł, wklejam linka na jakiś kanał zespołowy. Czegoś się właśnie dowiem, to może po daily powiem, słuchajcie, to się czegoś takiego dowiedziałem. I ta wiedza się po prostu kumuluje. Ważnym elementem dla mnie też jest code review i tak jak ono działa w Allegro, to wcześniej się nie spotkałem. Każdy kawałek kodu, który napiszę, jest reviewowany przez 2 osoby, oczywiście inne niż autor, przy czym to code review, ono ma na celu napisanie tego po prostu jak najlepiej. Czyli to nie chodzi o znalezienie błędów, od tego są testy, to raczej nie chodzi o to, żeby poprawić na dobrze coś, co jest źle, tylko raczej coś, co jest dobrze, zrobić jeszcze lepiej. I to code review to jest po prostu taka dyskusja. Jak właśnie napisać ten kod, żeby on był dobrze utrzymywalny. Co można zrobić, żeby to działało nie tylko teraz, ale żeby było też odporne na jakieś zmiany, które mogą się pojawić w przyszłości. Więc w tej rozmowie, jakiejś wymianie komentarzy, oczywiście pracujemy nad konkretnym kawałkiem kodu, ale też rozwijamy swoją wiedzę i wiedzę o jakichś technologiach, z których korzystamy, i wiedzę domenową, bo może na przykład doprecyzowujemy sobie, jak to właściwie ma działać, dowiadujemy się czegoś o tym naszym systemie, o jakimś otoczeniu, w którym to działa. W każdym razie dla mnie to jest bardzo rozwijające, a jak człowiek się przyzwyczai, to przestaje w ogóle zauważać i dopiero przez porównanie na przykład, że gdzieś może tego nie być, dostrzega, jak dużo się przez to zyskuje. To ja mogę jeszcze dodać, że tak z perspektywy właśnie wewnętrznej zespołu. Zazwyczaj w Allegro mamy zespoły takie interdyscyplinarne, to znaczy, że mamy specjalistów, zarówno frontendowych, backendowych, ale również mobilnych i ja często zachęcam do tego, żeby na przykład osoba, która na co dzień gdzieś więcej programuje backendowo, żeby też czerpała z tego, że może się tego frontendu nauczyć, ale niekoniecznie musi iść na jakieś wydarzenie, czy konferencję, szkolenie wewnątrz, tylko biurko obok ciebie siedzi fajny specjalista właśnie z technologii frontendowej czy mobilnej. Także ja do tego też bardzo zachęcam, ludzie są chętni i tak naprawdę uczymy się od siebie nawzajem. To ja z kolei powiem, że w moim obszarze jest dokładnie odwrotnie, to znaczy staramy się dzielić zespoły produktowo, ale jeśli chodzi o frontend, backend, to jest to rozdzielone. Z uwagi właśnie na to, że to, co nasi frontendowcy potrafią, to dla nas backendowców to jest godne podziwu, ale nasze umiejętności się po prostu do tego nie umywają i zakładamy, że właśnie tworząc większy zespół, który się skupia na technologiach frontendowych, możemy utrzymać wyższy poziom, że właśnie oni dla siebie będą lepszymi partnerami do rozmowy, do code review, niż gdyby w każdym zespole było kilku backendowców, kilku frontendowców. Ale myślę, że też właśnie fajnie pokazuje i tą autonomię, czyli że każdy obszar sobie organizuje te zespoły w taki sposób, który uważa za najlepszy do swojej sytuacji. No i też, że poniekąd rozwiązując ten sam problem, można zastosować zupełnie inne rozwiązania i jedno i drugie się sprawdza. Dokładnie taką samą refleksję miałem jeszcze. Chciałem podbić jedną rzecz w tym, co Michał powiedziałeś, bo to też jest symptomatyczne i co ciekawe, to nie jest tylko, wydaje mi się, taki wątek kulturowy w kontekście deweloperów, ale mój zespół zajmuje się też pisaniem, co prawda jakby informacji o zmianach produktowych, a nie kodu, ale my też mamy review i dla mnie to też było zaskakujące bardzo pozytywnie, jak zobaczyłem ten proces i zobaczyłem, że nie jest jego celem właśnie pokazanie, że zrobiłeś tu błąd, tu błąd, tu błąd, tu błąd, tylko rzeczywiście dyskusja potem, hej, wydaje mi się, że to byłoby lepsze, a tutaj, nie wiem, jeszcze coś warto byłoby sprawdzić. To jest akurat taki element kultury Allegro, który mi się bardzo podoba.
bo on powoduje, że masz komfort pracy polegający na tym, że się nie stresujesz, że jak to wystawisz na review, to zaraz się rzucą sępy i cię rozszarpią. Dobra, panowie, bo chciałem teraz o jeszcze jednym wątku, bo to też mamy w tytule podcastu i to też jest bardzo ciekawa rzecz. Mamy to w ogóle bardzo w tytule podcastu, bo to jest Allegro Tech Podcast, a ja chciałem pogadać teraz o społeczności bardzo szeroko rozumianej Allegro Tech. Bo to, co my robimy w ramach tej społeczności, to jest bardzo dużo różnych wątków. Wiem, Michał, że ty w wiele z nich jesteś zaangażowany, więc czy jesteś w stanie nawet pobieżnie wymienić wszystkie aktywności, które w ramach Allegro Tech popełniamy? Chyba nie, ale mogę wymienić kilka. Allegro Tech to jest generalnie nasza, że tak powiem, widoczność na zewnątrz. Więc do tego należy oczywiście nasz podcast, należy nasz blog, ale to też jest to, że Allegro pojawia się na różnego rodzaju konferencjach, na jakichś mniejszych spotkaniach typu meetupy, które czy współorganizujemy, czy występujemy na jugach, w różnych tego typu grupach. W tym się mieści nawet produkcja koszulek czy naklejek, innych gadżetów. No generalnie tutaj po prostu każdy sposób pokazania, że robimy fajne rzeczy jest możliwy i nie ma chyba jakiegoś zamkniętego katalogu, gdzie byśmy powiedzieli, że nie, tego nie robimy. Jeżeli jest dobry pomysł, to zawsze warto się przyjrzeć i może zrobimy coś, co jeszcze dotychczas się nie pojawiało. No, w to też wpisuje się nasz podcast, w to też wpisuje się nasz blog, który jest taką formą, no też w dużej mierze pokazywania tych elementów naszej wiedzy, które mamy na zewnątrz. Blog to też jest taka oddolna inicjatywa i on powstał po to, żeby pokazywać na zewnątrz, że robimy różne ciekawe rzeczy. Natomiast to jest korzyść również dla autora, dlatego że pisząc o czymś przede wszystkim musimy się dobrze z tym tematem zapoznać. Od tego, że mamy ciekawy pomysł do tego, że możemy to spisać, ten artykuł rzeczywiście będzie dobry, prowadzi długa droga i zwykle wymaga to też właśnie od autora sporego wysiłku. Pojawia się też taki element, o którym wcześniej wspominaliśmy, czy takiego à la code review. On nie dotyczy kodu, tylko tekstu, ale staram się te teksty zrecenzować po pierwsze pod kątem językowym, po drugie pod kątem merytorycznym. To jest w dużej mierze po to, żeby na przykład przewidzieć, jakie pytania mogą się pojawić w komentarzach i ubiec je i żeby przygotować artykuł, zanim te pytania padną. Dlatego redakcja stara się czasami zadawać trudne pytania. Jest to fajna inicjatywa, bo z jednej strony pokazuje to, co robimy w firmie, ale też jest to jakiś sposób pokazania się przez autora, prawda? Pochwalenia się, że coś fajnego powstało, czy samemu się coś zrobiło, czy coś fajnego zrobił zespół. Tematy są bardzo różne, tak jak różne rzeczy są, którymi się zajmujemy. Także to mamy i tematy frontendowe, i backendowe, i DevOpsowe. Pojawia się też trochę takich tematów bardziej związanych z zarządzaniem, więc między innymi o turystyce też powstał taki nawet serial w 3 odcinkach. I to wydaje się, żeby taką klamrą zamknąć opowieść o różnych rzeczach, które my oferujemy i też, które my dajemy tak naprawdę społeczności devów, sprowadza nas do jeszcze jednego wątku, a mianowicie do kwestii, no takiej chyba najbardziej przyszłościowej, czyli kwestii rozwoju przez szkolenia. Mamy taką platformę, ona tu już też wydaje mi się w kilku rozmowach padła, czyli MindUp. Ty, Marcin, jesteś trochę krócej w Allegro, więc też masz pewnie trochę inną perspektywę. Zakładam, że jakby Michała spytać, to by powiedział, że on pamięta czasów, jak MindUpa nie było. Z twojej perspektywy, dlaczego to jest ważne, żeby firma miała też jakby dobrze skonstruowaną ofertę szkoleń, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych? W tym MindUpie mi się najbardziej podoba to, że to jest bardzo łatwo dostępne. To znaczy tam jest faktycznie duża baza takich szkoleń zewnętrznych, to znaczy mamy dostęp, możliwości, żeby albo zorganizować jakieś szkolenie zewnętrzne, czyli zaprosić jakiegoś eksperta z interesującego nas tematu. Tutaj mówimy o zarówno takich technicznych szkoleniach, jak i miękkich, co w moim przypadku bardzo fajnie się sprawdza i bardzo mi się podoba. Ale też jest szeroka gama takich szkoleń wewnętrznych, gdzie na tym MindUpie właśnie to ludzie z Allegro organizują szkolenia. Przykładowo o bazach danych, o jakichś wewnętrznych frameworkach czy narzędziach, jak działają w Allegro. Także myślę, że tutaj możemy dużo z tego skorzystać, zarówno jakby korzystając, to znaczy biorąc udział w tych szkoleniach, ale nawet mieć tą możliwość, żeby zorganizować jakieś swoje szkolenie i wrzucić tam w MindUp. I ja tutaj nie mogę nie nawiązać, co prawda zawsze pytam o najdziwniejszą rzecz kupioną na Allegro pod koniec, ale to jest akurat dobry łącznik do wątku, bo jak rozumiem, Michale, ty prowadziłeś i ja chciałem się zapisać, nigdy tego nie zrobiłem, czego żałuję. Jedno z najbardziej interesujących szkoleń na MindUpie. Co to właściwie było? Nie wiem, czy rzeczywiście było aż tak interesujące, ale prowadziłem szkolenie z origami. Śmieję się, że takie największe z miękkich. Oczywiście w pracy z tego nie skorzystamy, natomiast jest to dobre ćwiczenie
po prostu żeby poznać ludzi, jakoś się zintegrować. Ja muszę powiedzieć, że z wielu szkoleń to najbardziej zapamiętałem właśnie to, że mogłem na przykład poznać ludzi z innych części firmy. Znowu kogoś, z kim nie miałbym normalnie okazji współpracować. W przerwie właśnie poszliśmy na kawę, porozmawialiśmy i się dowiedziałem czegoś ciekawego, czasami zaskakującego o tym, jak działa jakaś inna część firmy. Także poza tą wartością merytoryczną też ten element integracyjny wydaje mi się, że jest bardzo ważny. Ja myślę tak, bo znowu pewnie jeszcze parę wątków bym z tej rozmowy wyciągnął, że moglibyśmy tutaj i pewnie ze 2 godziny. Ale dużo rzeczy poruszyliśmy, więc teraz chciałem trochę was spytać o waszą perspektywę. Może Marcin, ciebie. Mamy takie hasło, taki hashtag, którego używamy właściwie wszędzie na zewnątrz, a mianowicie dobrze tu być. Biorąc pod uwagę ten twój nieco ponadroczny staż w Allegro, dlaczego dobrze tu być? Z mojej strony jest kilka powodów. Pierwszym takim chyba najbardziej widocznym na zewnątrz jest to, że Allegro znają wszyscy. To znaczy moja mama, tata, ciocia, wujek, nawet babcia słyszy Allegro. Także jeśli mówię, gdzie pracuję, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, o czym dzisiaj tak naprawdę rozmawialiśmy, czyli te możliwości rozwojowe. To, że ja czuję, że z tygodnia na tydzień mogę i potrafię iść do przodu, tak naprawdę wykorzystując te rzeczy, które są tutaj dostępne. Może taką trzecią rzeczą, która sprawia, że dla mnie tutaj dobrze być, to ludzie, z którymi pracujemy. Myślę, że to są fantastyczni specjaliści, którzy mają fajne podejście i do pracy, i do życia, dlatego po prostu praca tutaj na co dzień w zespołach jest naprawdę przyjemnością. I to myślę jest też fajna puenta, więc przechodzę do mojego ulubionego pytania. Już trochę je zaspoilowałem, ale i tak cię, Michale, podpytam. Jaki zatem jest najdziwniejszy produkt, jaki kupiłeś na Allegro? Musiałem się chwilę zastanowić, bo większość nie była wcale taka dziwna, ale myślę, że niezbyt popularny produkt to była teflonowa kostka neutralizatorska. To jest takie urządzenie do składania papieru, którego używam właśnie do origami. Już mi od wielu lat dobrze służy. Aż muszę sprawdzić, jak coś takiego wygląda, ale to myślę tylko świadczy, że byłeś właściwą osobą do prowadzenia szkolenia z origami. Marcina, w twoim wypadku? W moim przypadku to ja tak naprawdę na Allegro kupuję wszystko. Allegro jest dla mnie pierwszym miejscem, gdzie po prostu czegokolwiek szukam, to tam zaglądam, tam wyszukuję produkty typu jakieś rzeczy, środki czystości do domu, karma dla psa, odzieżowe rzeczy, książki, części do roweru, bo też dużo na rowerze jeżdżę. To jest po prostu pierwsze miejsce. Gdyby ktoś po tej naszej rozmowie miał jeszcze poczucie, że nie dotknęliśmy wszystkiego, nie dotknęliśmy każdego wątku dostarczająco mocno i chciał was znaleźć, pogadać, albo po prostu was poznać, dowiedzieć się, jak się pracuje w Allegro, to gdzie można was znaleźć? Możecie mnie wygooglać, możecie mnie znaleźć w mediach społecznościowych. Nie zdziwcie się, bo moje profile głównie zajmuję origami, ale na tematy związane z programowaniem też chętnie porozmawiam. U mnie to też będą raczej media społecznościowe, czy to będzie LinkedIn, czy Facebook, Instagram. Też chętnie odpowiem, ktoś się skontaktuje mailowo, także śmiało piszcie. Panowie, wielkie dzięki za rozmowę, za to, że do nas wpadliście. Trzymam kciuki za wszystkie projekty i dalsze działania i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. To już wszystko na dziś w Allegro Tech Podcast. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami na Tech Blogu, projektami open source, meetupami i ofertami pracy w Allegro, sprawdź linki w opisie i obserwuj nas w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym Allegro Tech Podcast.